No to lecę. Krabi to drugi po Singapurze przystanek na mojej azjatyckiej trasie. Lecę śmiesznym, żółtym low-costem, gdzie wszystko jest takie scooty. No, może oprócz lądowania. Póki co niewiele widać z za brudnych szyb taksówki, ale widok z pokoju hotelowego zrekompensuje wszystko. Widok wygląda w ten sposób. Więc myślę, że nie jest źle. Moją bazą będzie miasteczko Ao Nang, czyli takie lokalne Władysławowo, turystyczna baza wypadowa na okoliczne wyspy. Na początek wyruszam na wycieczkę reklamowaną jako 7 wysp, choć ja naliczyłem ich tylko 5, a może po prostu wliczyli też półwyspy. Oto nasza trasa. Łódź już czeka. Raczej łódka. Nie chcę nawet wiedzieć, w jakim jest stanie. Zwłaszcza, że silnik skapitulował już 500 metrów od brzegu. Dryfujemy. A nie, jednak płyniemy. Żar leje się z nieba, ale na szczęście jest co pić. Przed nami Kopoda, nazywana archipelagiem 4 wysp. Możemy podziwiać tutaj to, z czego Krabi znane jest najbardziej, czyli te słynne wapienne formacje, porośnięte tropikalną roślinnością zarówno na samej wyspie, jak i te wyrastające prosto z lazurowej wody. Mimo dużej ilości turystów, muszę przyznać, że jest tu całkiem spokojnie. Okrążamy wyspę. Skalne formacje przyjmują tutaj najróżniejsze kształty, a ta na przykład przypomina mi wieloryba. A wam? Następny przystanek to aż 3 wyspy. Widać, że nie tylko nasza łódź ma jakieś problemy. Potrzebna pomoc. Spójrzcie, jak tu jest pięknie.
Kotup i Komor to są dwie malutkie wysepki połączone ze sobą cienkim pasem piasku, jakby dzieląc morze na dwie części. Obie wyspy mają malutkie, ale urocze plaże. To jest istna oaza spokoju. Nasza łódka finalnie odmówiła współpracy, więc przesiadamy się na statek, ale atmosfera jest na luzie, bez zmian. Dopiero teraz widać jak na dłoni efekt rozdzielającego się morza. Ludzie spacerujący po tej cienkiej growli wyglądają jakby szli po wodzie. Podczas odpływu można też podobno przejść na dużą wyspę. A ta wyspa to Chicken Island, za sprawą skały przypominającej kurczaka. Dla mnie wygląda to bardziej jak dromader, no ale okej. Pod bacznym okiem kurczaka mamy krótki stop na snorkeling. Dla tych, co akurat nie w morzu, krótki kurs obierania arbuza. Tylko nie patrzcie na ten paznokieć. Słońce zachodzi, widoki ze statku fantastyczne i przychodzi moment rozleniwienia. Chwilo trwaj. Podobno najbardziej spektakularne zachody słońca na Krabi można obejrzeć na półwyspie Riley, a dokładniej na plaży Phra Nang. O, tak. Wieczór spędzony na półwyspie Riley był naprawdę super, więc postanowiłem spędzić tam cały kolejny dzień. Wysokie skały odcinają półwysep od reszty świata i jedynym sposobem, by się tam dostać, jest łódź, tak zwana longboat. Kursują one non-stop od świtu do zmierzchu z plaży w Ao Nang. 15 minut i jestem na miejscu, no ale z drugiej strony chciałoby się, by te 15 minut trwało jak najdłużej, tak jak widoki. Dobijamy do zachodniej plaży i za cel obieram sobie punkt widokowy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda z góry. Okazuje się, że czeka mnie istna ścianka wspinaczkowa, tylko taka z błota i z jedną liną do pomocy, ale spoko, dam radę. Teraz wiem jedno. Nigdy nie będę żałować tej decyzji, bo
Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, które widziałem. A przy okazji spotkaliśmy tutaj Martę, moją koleżankę z Krakowa, na samej górze. Dzisiaj jest dzień bez koszulki, ponieważ inaczej byśmy umarli z gorąca. Półwysep Riley to 3 plaże. Wschodnia, taka bardziej namorzynowa, na którą trudniej się dostać i w czasie odpływu można tam tylko przypłynąć łodzią i przesiąść się na specjalny pojazd. Druga plaża to duża zachodnia, gdzie przypływają łodzie i trzecia Pranang na południu. To również las tropikalny i mnóstwo skałek będących rajem dla miłośników wspinaczki. W samym środku jest jeszcze laguna, ale zejście w wersji survivalowej raczej dla profesjonalistów. Wracam więc na Pranang, plażę, która zrobiła na mnie wczoraj ogromne wrażenie. To kwintesencja Krabi, miejsca z pocztówki lub z Instagrama. To Krabi w pigułce, a ja wiem, że jeszcze tu wrócę. Wybieram się dziś na całodniową wycieczkę na sławne wyspy Phi Phi. Oczywiście nie zdążę zobaczyć wszystkiego, ale pokażę Wam najciekawsze miejsca. Planowana trasa mniej więcej będzie przebiegała tak. Trzeba przyznać, że oferta wycieczek na okoliczne wyspy jest duża i naprawdę warto wybrać którąś z nich, bo zazwyczaj są one nieźle zorganizowane i jeśli się potargujemy, mogą być również całkiem tanie. W cenie mamy często wliczone napoje, przekąski, przyzwoity lunch albo nawet kolację na plaży o zachodzie słońca. Pierwszy przystanek to Bamboo Island. To prawie bezludna wyspa. Jesteśmy tutaj tylko my i 50 innych łódek. Na szczęście miejsca jest na tyle dużo, że spokojnie można sobie połazić, nacieszyć się widokami, morzem, nakręcić film albo popstrykać zdjęcia na Instagrama. Pytacie, czemu krabi to krabi? Odpowiedź jest banalnie prosta. Ten krab samotnik wie o tym najlepiej. To przecież jego teren.
Robimy kolejny przystanek na snorkeling. Widoki naprawdę ładne, nad i pod wodą. Pobawmy się w National Geographic. Tak bardzo chciałbym, aby moje ujęcie wyglądało właśnie tak. No cóż, mimo szczerych chęci na podwodną odyseję, jedyne co udało mi się sfotografować to kawałek mojej własnej stopy. I to by było na tyle w temacie. I hope it's not wet. Wyspy Phi. Większa z nich to jedyna zamieszkana wyspa z hotelami i całą bazą turystyczną, a mniejsza znana jest przede wszystkim ze sławnej zatoki Maya Bay i filmu z Leonardo DiCaprio. Tak wyglądała jeszcze niedawno, a tak wygląda obecnie i pewnie wtedy, jak biegał po niej Leo. Sukces filmu Niebiańska plaża sprowadził tu jednak tłumy turystów i teraz Maya Bay musi trochę odpocząć. Zaglądamy jeszcze do Zatoki Małp, których jest tutaj naprawdę sporo. Mam wrażenie, że patrzą na nas ze zdziwieniem i pewnie sobie myślą, co oni tu wszyscy robią? Przyjechali oglądać małpy w zoo? Na koniec cudowna błękitna laguna. To już ostatni przystanek i crème de la crème mojej całej wycieczki. Pora więc na małe podsumowanie. Czym zatem wabi Krabi? Na pewno filmowymi widokami, niebiańskimi plażami, pogodą nie tylko dla bogaczy, sławnym street foodem i wszystkim tym, co sprawia, że tutaj slow life smakuje jak nigdzie indziej. A najlepiej ze spotykanymi po drodze mieszkańcami, podróżnikami i tymi, co w jakimś punkcie swej wędrówki znaleźli się w tym samym miejscu co ja. Bo przecież poznawanie świata to tak naprawdę poznawanie ludzi, kultur. I to jest właśnie najbardziej fascynujące.